Pod ostatnimi audycjami zebrało się sporo Waszych komentarzy i co ciekawe, w tych komentarzach widzę, że jedni są zwolennikami opcji a drudzy zwolennikami opcji B. I to dotyczy takich tematów jak migracja wewnętrzna i zewnętrzna migracja do Polski, demografia, sytuacja deweloperów, to czy są najemcy, czy ich nie ma, cesje, czy należy z nimi walczyć, czy nie należy z nimi walczyć i są też sprawy, na które niewielu z Was zwraca uwagę, a one chyba mogą zadecydować o tym, czy budownictwo w Polsce będzie mniej lub bardziej dostępne. Postaram się odpowiedzieć, czy też poruszyć te kwestie, bo przecież też nie muszę mieć patentu na wszechwiedzę i każdy z nas może zostać przy swoim własnym zdaniu. Ale warto odnieść się do tego, co żeście tutaj napisali w komentarzach pod innymi audycjami. Zapraszam też do komentowania oczywiście tej audycji, pisania o czym mamy się zajmować, no i koniecznie do subskrybowania tego kanału, na którym dowiesz się na pewno o aktualnościach z rynku nieruchomości, o nowych przepisach, zmianach w prawie. Warto być na bieżąco. Zacznijmy po kolei, jak już powiedziałem, kilka punktów. Demografia, ja to połączę tą demografię razem z migracją wewnętrzną oraz napływem ludności z zewnątrz. I poproszono, powiedziano tutaj, warto by zrobić audycję o wpływie demografii na rynek. Wiele osób umiera, ci starsi to już mają mieszkania, dzieci tych starszych, tego wyżu powojennego, też już mają mieszkania, więc oni popytu robić nie będą, poza tym ludzie się żenią i tak dalej. W ogóle coraz więcej Polaków umiera. To jest w jakiś sposób prawda. Jaka będzie prognoza, no to nie zajmujmy się tym, chociaż możemy krótko powiedzieć, że prognozuje się oczywiście spadek ludności polskiej, tej takiej rdzennej, właśnie z powodu tego wymierania, tej mniejszej dzietności, zmian w stylu życia, ale też jednocześnie prognozuje się, przynajmniej przez najbliższe kilka, a może nawet kilkanaście lat, wzrost ilości gospodarstw domowych związany właśnie z tym, że zmienia się nasz sposób życia, że ludzie często żyją jako single, a popyt na nieruchomości mieszkalne bardziej tworzą tą potrzebę, mają gospodarstwa domowe niż ilość osób, bo to jest tak, że 3 osoby mogą chcieć mieszkać jako 3 singli, ale też 3 osoby jako rodzina z jednym dzieckiem. Osób jest tyle samo, tyle że w jednym przypadku potrzeba 3 mieszkania, a w drugim wystarczy jedno. Tak to po prostu wygląda. Niemniej jednak z tą demografią, ja nie chcę dyskutować z demografami, czy się zmieni polski sposób życia i nagle ruszy przyrost naturalny Polaków, bo to nie ma sensu, to są fachowcy, załóżmy, że oni zrobili tą prognozę prawidłowo. Ale też mamy do czynienia z migracjami. I zanim przejdę do migracji do Polski, to powiem, mamy do czynienia z migracją wewnętrzną w Polsce. I ludzie z jednych terenów Polski wyprowadzają się, szczególnie ci młodzi, przeprowadzają się do drugich terenów za pracą. To oznacza, że oni stamtąd, nawet jak mają tam mieszkania albo odziedziczyli mieszkania, to tam mieszkania te mogą stać się wręcz pustostanami, a przynajmniej będą taniały lub nie będą drożały tak prędko, jak te mieszkania w miejscowościach, do których oni się przeprowadzają. Mieszkania nie przewieziesz ze sobą, przynajmniej póki co takiej możliwości nie ma, a ludzie chcą mieszkać tam, gdzie mają możliwość na przykład pracy. Jeżeli będzie dostępna praca online, będzie się bardziej rozwijała, no to te migracje mogą być mniejsze, ale przecież nie każdy może pracować online. To jest pierwsze. Drugie, mamy do czynienia z przybywaniem ludzi do Polski. Chcemy czy nie chcemy, niezależnie od tego, jakie mamy nastawienie do władz byłych i obecnych i być może też jakichś przyszłych, jeżeli się zmienią, to na razie trzeba powiedzieć tak, że Polska jakiś awans w ciągu ostatnich lat uzyskała i dla niektórych osób z dalekich krajów staje się
miejscem atrakcyjnym. I oczywiście wszyscy mówimy Ukraińcy, Ukraińcy, Ukraińcy. No wiadomo, wojna, ale są nie tylko Ukraińcy. Jeżeli spojrzymy się w dane, na przykład podawane przez ZUS o ilości pracowników spoza Polski, obcokrajowców zarejestrowanych, zgłoszonych jako pracownicy, to możemy w ciągu ostatnich kilku lat zobaczyć dynamiczny przyrost tej liczby i nawet jeżeli odejmiemy Ukraińców, to ten przyrost będzie nadal wielokrotny. Ukraińcy, połowa z Was, mniej więcej połowa z Was wypowiada się, że Ukraińcy zostaną w Polsce. Drudzy mówią, Ukraińcy nie zostaną w Polsce, nie wrócą do siebie, ale pojadą do Kanady albo gdzieś tam dalej. Inni mówią, wrócą do siebie, już nawet wracają. Jaka jest prawda? Ja myślę, że każdy z nas na tym małym swoim podwórku, w tym swoim małym otoczeniu, gdzie spotykamy się z innymi ludźmi, także z Ukraińcami, widzimy tylko jakiś wycinek całości. Badania zrobione ostatnio mówią, że około połowy Ukraińców chce zostać w Polsce, a połowa chce wrócić, jeżeli sytuacja na Ukrainie się zmieni, się poprawi, albo może nawet wcześniej zobaczymy w ogóle, nie wiem jaki tam będzie finał tej wojny, zupełnie nie chcę tego prorokować, ale po prostu ci ludzie dzisiaj tak deklarują, a jaka będzie ich decyzja za rok czy za dwa, no to wtedy zobaczymy. Ich pozostanie, wiadomo, potrzeba coraz więcej mieszkań, no bo będą chcieli też mieszkać w coraz lepszych warunkach, będą się dorabiali, będą tworzyli popyt na nowe, lepsze mieszkania. Ale ich wyjazd, no to jest odpływ. I spory odpływ, który już i tak może trafić na osłabiający się rynek najmu, co ostatnio widzimy, że po prostu coraz trudniej jest znaleźć mieszkanie. Audycję o tym zresztą robiliśmy, link na dole zamieszczam do tej audycji. Nie chcę tutaj powtarzać tej całej treści tej audycji. Krótko mówiąc, sprawa demografii, imigracji oczywiście są powiązane, ale to naprawdę nie przekłada się tak prosto. Społeczeństwo się starzeje, wobec tego mieszkania będą w całej Polsce taniały i będą stałe puste. Nie. Rynek jest jakiś ogólnokrajowy, oczywiście, ale nieruchomości mieszkalne to są rynki lokalne i zawsze było tak. I pamiętajcie o tym, jeżeli inwestujecie, że są lokalizacje, które idą w górę, a w tym samym czasie mogą być lokalizacje, które idą w dół. Mało tego, przecież w Polsce nadal są nieruchomości, w których deweloperzy nie budują nic. A dlaczego? Bo po prostu tam albo nie ma popytu, albo popyt jest tak mizerny, że na rynku wtórnym można dzisiaj kupić mieszkanie taniej niż wynoszą koszty dewelopera, a przecież on musi na tym jeszcze coś zarobić. Tak po prostu bywa. Wracając teraz do tych rynku mieszkań i tej ich dostępności, to też wiele komentarzy jest tutaj odnoszących się do kredytu, tego bezpiecznego, ustawy, pomysłu kredytu 2%. Są osoby takie z Was, które chwalą ten pomysł, uważają, że jest bardzo dobry. Są takie osoby, które go krytykują mocno, a nawet twierdzą, że niektórzy wpadną w pułapkę i to może grozić takimi procesami jak frankowiczami, no bo stopa kredytu stała i ta dopłata tylko przez jakiś określony czas ma być. No, po pierwsze musimy poczekać na wejście ustawy w życie, bo wtedy zobaczymy, co to się pojawi tak naprawdę. Ta ustawa dopiero trafia, czy trafiła w tym tygodniu, czy jest wysyłana do Sejmu, więc to jeszcze chwilę potrwa. No a wiadomo, że posłowie i senatorowie mogą przywrócić ustawę do góry nogami. Przy okazji pojawił się problem cesji, czy też walki z tymi cesjami. Zakazać cesji, walczyć ze spekulantami. No ja uważam, że oczywiście, tak jest moje zdanie osobiste, że
problem handlu cesjami, zwłaszcza jeżeli on występuje w nadmiernej ilości, jest w ogóle szkodliwy dla rynku nieruchomości. Powiem Wam, że też wielu deweloperów nie lubi ludzi, którzy by sobie zaklepywali mieszkania z myślą, że potem po prostu scedują swoją umowę, nie są prawdziwym nabywcą. Jako deweloper wolałbym mieć ludzi i mieć umowy z ludźmi, którzy faktycznie chcą kupić, bo ci tacy, którzy liczą na zbycie cesji, to tworzą tylko taki troszeczkę, nazwijmy to, fałszywy popyt i to nie jest dobre dla rynku jako całości. Ale też, żeby było łatwiej budować, no to warto na przykład uprościć wszystkie procedury i warto też zapewnić dostęp do ziemi, bo jak nie ma ziemi budowlanej albo ona jest trudno dostępna, no to jest droższa i stanowi, a w ogóle cena ziemi stanowi potężny składnik kosztów, które potem płacicie za nowe mieszkania, jeżeli chcecie kupić. I tutaj szczerze mówiąc, to ja powiem, nikt z Was na to nie zwraca uwagi i co mnie dziwi, że nasze prawo dotyczące ziemi, dotyczące obrotu ziemią, dotyczące podatków i opłat związanych z posiadaniem ziemi albo z jej odsprzedażą, opłat, takich parapodatków, nieformalnie nazwanych podatkami, jest mocno anachroniczne i absolutnie ainwestycyjne. Przecież renta planistyczna, pobieranie do 30% wzrostu wartości ceny nieruchomości za to, że sprzedajesz ją w ciągu 5 lat od uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, jest po prostu inwestycyjna. Normalny człowiek, który dowie się, że miał nieruchomość lat 50 i teraz uchwalono mu plan, ale jak ją sprzeda w ciągu 5 lat od uchwalenia planu, to jeszcze będzie musiał zapłacić 30% do 30%, ale gmina może uchwalić na przykład 30% tej renty planistycznej, no to co on zrobi? On po prostu powie sobie, poczekam jeszcze 5 lat. Czekałem lat 50, to poczekam jeszcze 5 i tej ziemi nie sprzedam. Efekt jest taki, że gmina tej opłaty nie dostaje, albo dostaje ją od tylko nielicznych desperatów, którzy coś postanowili sprzedać. Wchodzi jeszcze z niektórymi w spory co do tego, czy ta wartość wzrosła, czy nie. I powiem Wam, że bardzo często, kiedy gminy zlecają rzeczoznawcom opracowanie takiej wyceny, to proszą, żeby nie przesadzali z tym wzrostem. Mało tego, są gminy rozsądne, które uchwalają tę opłatę na niższym poziomie niż 30%. Dlaczego? Bo przecież gmina, zmieniając plan, liczy też, że na ten teren przybędą nowi ludzie, którzy będą kolejnymi płatnikami podatków też do gminy, bo przecież część podatków mieszkańców wpływa do budżetu gminy, zasila go i wzbogaca rozwój gminy. To jest absolutnie głupie. Głupie jest to, że po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i działka jakaś jest w planie uznawana za działkę budowlaną, ale posiadacz takiej ziemi, jeżeli udaje, że jest rolnikiem i że tam się odbywa rola, to płaci podatek tak, jakby to była ziemia rolna. Znikomy podatek. Żaden. Nic go nie zmusza do sprzedaży tej ziemi, bo opłaty są groszowe. Czyli tak, z jednej strony ma rentę planistyczną, która mówi mu nie sprzedawaj, z drugiej strony jeszcze mówi, ale przecież podatek, który płacisz od takiej ziemi jest tak marny, że po prostu nie rób nic z tym. Nie rób, czekaj. I przecież gmina, uchwalając plan, to też pomyślała sobie, te tereny trzeba będzie jakoś uzbroić, trzeba będzie tam drogi doprowadzić, całą infrastrukturę wybudować, a teren jest pusty, bo mieszkańców nie ma. Pusta łąka. Takie przepisy, dodam od razu też, pozwalają na gromadzenie ziemi, mrożenie ziemi, trzymanie tej ziemi latami, bo nic nie zmusza, żebyś tam cokolwiek robił. Masz i tyle. To też nie jest rozwojowe, prorozwojowe. Opłat adiacenckich, przynajmniej niektórych, to ja absolutnie nie rozumiem. Proszę mi powiedzieć, dlaczego
ktoś ma zapłacić do 30% wzrostu wartości nieruchomości tylko z tego powodu, że swoją działkę budowlaną, którą ma od 100 lat z dziada, pradziada, nagle podzielił na 2 lub na 3 działki budowlane. Nic gmina dla niego z tego powodu nie zrobiła. Nic mu nie zrobiła. On po prostu podzielił tę działkę, podzielił tę nieruchomość. Dlaczego ma być opłata adiacencka? No to ten ktoś myśli, Boże, ja podzielę i będę musiał zapłacić tę opłatę, to już niezależnie od tego, czy tę działkę sprzeda, czy nie. No to po co ja mam to robić? To jest w ogóle ryzykowne. To ja nie będę tego dzielił. To tak jak go znudzi i tej działka po prostu nie powstaje. Ktoś nie może kupić od niego tej ziemi. O tych tematach, tych opłat zrobiliśmy też oddzielną audycję i nie chcę jej tutaj powtarzać, ale powiem, to są przepisy absolutnie anachroniczne i ja nie widzę żadnego dążenia do ich zmiany. Widzę zapowiedzi. Domy jednorodzinne będzie można budować bez pozwolenia na budowę. I dzisiaj też je można budować bez pozwolenia. Wystarczy zgłosić dom zgodny na działce przewidzianej w planie zagospodarowania mieszkaniowego pod budowę jednorodzinną. Możesz budować śmiało, bez pozwolenia, o dowolnej powierzchni, jeżeli ten dom nie oddziaływuje na działkę sąsiednią. Taki jest przepis, taki jest stan prawa na dzień dzisiejszy. Co za tym zostanie dane? No może jakieś troszeczkę ułatwienie, uproszczenie, gdzieś tam jakieś jeszcze, może kolejny raz zdejmą inspektora nadzoru, nie wiem, ale powiedzmy sobie, to są uproszczenia drobne. Z tych powodów nie powstanie nowa budowa. Dobrym pomysłem, który ja popieram, jest wprowadzenie rejestru, czy też jawności cen transakcyjnych. Tyle, że od razu powiem, że takie rejestry, audycja, link na dole, od dawna, od wielu lat istnieją i każdy może się z nas dowiedzieć o cenach transakcyjnych. Problem jest, że dostęp do tych rejestrów jest, powiedziałbym tak, po pierwsze płatny, po drugie nie każdy wie, a po trzecie gminy mają pewne opóźnienia, jedne mniejsze, drugie większe, różnie to wygląda w uaktualnianiu tych rejestrów, ale to jest. Więc teraz rozumiem, że chodzi nie tyle o coś nowego, tylko o usprawnienie tego, co jest. Może napisanie prawa na nowo. Fajnie by było, bo wtedy ludzie by wiedzieli więcej o cenach nieruchomości, ale to takie uproszczenie też nie spowoduje tak naprawdę większego budownictwa albo drastycznie nie wzrośnie na ilość budowanych domów. No, w komentarzach pojawiają się też inne, na przykład o tym, że ktoś kupił działkę, na której jest zakopany jakiś śmietnik i czy to w ogóle taka działka to jest lokatą kasy i czy co to w ogóle jest, buntuje się. Ale przepraszam bardzo, może trzeba było zachować czujność kupując działkę, może trzeba było zatrudnić fachowców, którzy mogliby zobaczyć, że ziemia jest nawieziona na tę działkę, że grunt nie jest spoisty, że coś tam było robione, co zazwyczaj się nie robi, coś, co powinno budzić podejrzenia. Takie rzeczy w obrocie nieruchomościami zdarzają się, niestety, no i po prostu kupując nieruchomości trzeba zachować czujność. A już powiem najważniejszą rzecz, że jeżeli kupujesz nieruchomości, działki, grunty, to jest fajny, wdzięczny temat, ale pamiętaj, tam nic nie jest zrobione. Kupując mieszkanie, to w zasadzie stany prawne w większości mieszkań są dość dobrze uregulowane, są porządnie nawet uregulowane i tutaj niespodzianek jest mało. Zdarzają się, ale rzadko. Natomiast kupując działkę lub dom w budowie, to masz do czynienia z inwestycją i z czymś, co jeszcze nie zostało zbadane, czyli nie wiesz, jaki jest grunt, co tam się dzieje,
co można doprowadzić, czy nie ma jakiejś służebności, czy nie ma jakichś pomników przyrody, innych rzeczy, które utrudnią Ci przyszłą budowę, ograniczą jej możliwości lub czasami wręcz uniemożliwią, bo nawet kupując działkę na terenie, gdzie jest napisane teren przeznaczony pod zabudowę, na przykład mieszkaniową, nic tam po prostu nie wybudujesz, bo mogą być niespełnione jakieś dodatkowe warunki, które są wymagane oprócz planu, żeby można było się gdzieś budować. Kupując dom w budowie, albo w ogóle kupując dom, warto sprawdzić, czy tam nie ma jakiejś samowoli, czy wszystko jest dobrze. Jak to zrobić? Słuchajcie, jeżeli chcecie obracać nieruchomościami, pośredniczyć w takich transakcjach i to bezpiecznie pośredniczyć, to zapraszam Was na kursy na symen24.pl. Zapraszam również do wspierania tego kanału, bo wspierający mają dużo więcej. Zobaczycie na dole link na przykład do tego, co dostają wspierający. Porównajcie sobie z tym, co macie tu i co dostaniecie jako wspierający. No i cóż, subskrybujcie nasz kanał i życzę Wam powodzenia w obrocie nieruchomościami.